Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na test tego papieru. Otrzymałam go od marki Renesans do testów. Sprawdzimy, co to jest. Pamiętajcie, kochani, o łapeczkach, pamiętajcie o komentarzach. Będę bardzo wdzięczna, jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć ten kanał. Oglądajcie też, kochani, reklamy, dzięki temu zasięgi są lepsze, zasięgi są większe. YouTube po prostu wspomaga tych, u których te reklamy są lepiej wyświetlane. Pamiętajcie o zasadzie 30 sekund, zarówno łapki pod filmami po 30 sekundach, jak i same reklamy oglądamy minimum 30 sekund. Dzięki temu YouTube myśli, że obejrzana została cała reklama. To jest papier zamszowy. Właściwie to jest imitacja zamszu. Chciałabym przetestować go. Bardzo ładnie wygląda, dobrze się prezentuje. Fajną ma tą okładkę taką jakby gumowaną. Będziemy sprawdzali papier tymi pastelami. To są pastele marki Renesans. Sprawdzałam je w poprzednim filmie, tam gdzieś Wam linka wrzucę. Także no zobaczymy, co to warte, jak ten papier się sprawuje, czy mi się będzie dobrze malowało, czy nie. Zapraszam serdecznie. Takie pytanie, no może znacie jakieś prace na papierze zamszowym, znacie jakieś dzieła sztuki na papierze zamszowym, pastelem wykonane właśnie. Ktoś ma wiedzę większą o tym papierze, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach. Bardzo jestem ciekawa, bo no, powiem Wam szczerze, że ja z tym zamszem to bardzo unikałam. Bardzo. A teraz, no, rozumiecie, przyjechały do mnie te papiery za darmo, to no, nie można nie spróbować. Grzechem by było niespróbowanie, co to jest warte. Bardzo jest cieniutki. Wydaje mi się, że waży, no, o, tu jest kalka, a jak zrywałam ten pierwszy papierek, to nie było kalki. Tu jest kalka, tu nie ma kalki. O, tu znowu nie ma. Także dziwnie jakoś. O, a tu jest. Tu jest kalka, a przy następnym nie ma. O, a tutaj jest kalka i tu znowu jest, a tu znowu nie ma. A tu znowu jest. No, to rozumiecie. Rozumiecie. Kalka jest chyba między kolorami, a nie między kolejną kartką. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, dlaczego tak, bo kalka według mnie powinna być między każdym papierem. No to wtedy by miało jakiś sens, natomiast między samymi kolorami, no to trochę bez sensu. No ale to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, jak papier się spisze z tymi pastelami. Zamierzam dzisiaj coś namalować. Nie wiem, jak będzie z gadaniem w trakcie malowania, ponieważ no wiecie, że ja nie bardzo umiem, no nie potrafię. Mam bardzo jak gdyby jednotorowy umysł, w związku z tym, jak wykonuję pracę, to zajmuję się tylko tą pracą, a nie okolicznościami przyrody wkoło. Także u mnie nie ma pogaduchy, jak się maluje, to się maluje i nie ma pogaduchy. No ale na pewno podsumuję ten blog i zobaczymy. Zapraszam więc serdecznie. I to jest papier, słuchajcie, to jest imitacja zamszu, tak przypuszczam. A4, 5 kolorów, 10 kawałków. No i tu będzie dla mnie pod górkę, bo ja nie używałam papieli nie używałam, papierów zamszowych, tylko normalne do pasteli. Papier zamszowy można porównać do welurowego. Jest jednak kilka różnic. Na papierze zamszowym włoski są krótsze i układają się w różnych kierunkach, co sprawia, że przyczepność jest dobra przy mniejszym pyleniu.
Otrzymujemy głębię i dobrze oddaną kolorystykę. Na zamszu można też pewne warstwy pastela usunąć, zmieść grubym i twardym pędzlem, a w początkowym stadium tworzenia nawet użyć gumki. Rezultatem pracy na zamszu jest efekt miękkości, co bardzo koresponduje z samą techniką. Zamsz jest jednym z ciekawszych papierów do pastela, godny polecenia. Blok zawiera 10 kartek w 5 kolorach, po 2 arkusze z każdego koloru, oddzielonych od siebie kartką ochronnego pergaminu. No i tak, tutaj są kolory, które są, czyli takie szaro-buro-beżowe kolory kamienia, ziemi, piasku. Bardzo ładne kolory. No i znowu muszę to otworzyć. O, żeby nie uszkodzić. Będą schody, ponieważ ja nie używałam nigdy w życiu papierów welurowych ani zamszowych. Nie używałam, ponieważ się bałam. No i już. No i co mi zrobicie? No nic. Dobrze. Mamy to. Teraz otwieramy papier i macamy. No rzeczywiście. Jakbym aksamit dotykała. Podusie z aksamitu dokładnie ten sam mają. Och, jakie to cieniutkie. No właśnie, nie sprawdziłam wagi. O, widzicie, coś jest, pyłek i on się natychmiast przyczepił. Tak, będzie problem, bo tu z tego będzie ciężko zbierać pastel. Poprawki są trudne na takim zamszu, dlatego ja tego unikałam jak ognia. No ale co, no, słowo się rzekło, kobyła u płota, to trzeba i przetestować. Czekajcie, muszę to odrobinę przesunąć. Dobra. Tak będzie. I to jeszcze nie koniec. Dostałam też takie 3 pędzelki. One są bardzo twarde. Właśnie do rozcierania i ten jest mięciusieńki, jak kucyk. Kucyk, tak, albo wielbłąd, tak się zachowuje. I to jest Renesans A185 numer 4. To jest Renesans 1580S 1 i Renesans 1560S 3/8. No twarde, te dwa są twarde i ten jeden mięciutki. Tu mamy pędzle, do tego sobie naszykowałam oczywiście gumkę chlebową. Wiecie, jak gumka jest brudna, to musicie ją tak kilka razy, wiecie, tak w tej we w te, nie? Żeby te brudki tam się schowały do środka. Dobra. Oprócz tego naszykowałam sobie 3 wiszery. Wiecie, jak wyczyścić stary wiszer? Widzicie, moje mają już swoje za sobą. Wiszer po prostu trzeba czyścić na papierze ściernym. Najprostsza metoda, na papierze ściernym. Poza tym pamiętajcie, że możecie taki wiszer zaostrzyć nożem. Mam tu 2 cieńsze, 1 grubszy. Oprócz tego mam patyczki do uszu. Mam taką pacynkę do rozcierania. I dwie takie pacynki do oczu.
do nakładania cieni. Pan Pastel produkuje takie pacynki z gąbkami, tylko one mają włoski, przypuszczam, tak mi się wydaje. No i są wściekle drogie. Oprócz tego będę potrzebowała jakiś większy pędzel, ale to już tam po drodze sobie zgarnę jakiś. No dobrze, kochani, to ja sobie coś rozrysuję. Schowam ten nóż i zaraz do Was wracam. No dobra, jestem z powrotem. Naszykowałam sobie jeszcze jakiś papier taki, żeby sprawdzać kolory po prostu. Przekręcę Was trochę, o tak, żebym ja też coś widziała, czy jestem w kadrze, czy nie. No i co? Coś rozrysowałam. Około świątecznie, ponieważ to już za chwilę jajca, jak berety. I trzeba by coś w tym kierunku zrobić, prawda? Ale ponieważ chciałabym przetestować jak najwięcej kolorów, to wybrałam sobie jakiegoś ptaszka, który jest kolorowy. Papug będzie chyba najlepszy. No i co? Wola boska i skrzypce, nie? No tu się rozciera ładnie. A tu tak. Tu się nie rozciera. A wiszerem też nie. Też nie. A ten? No też nie bardzo. Czyli nic z tych rzeczy, kochani. Czy ja mogę to tu podciągnąć? Nie bardzo. Nie zeskrobuję tylko wiszerem, zeskrobuję tylko tą powłoczkę. A pędzlem też nie. Czyli dupa Jasia. Czyli tak jak myślałam. Już wiem dlaczego bałam się zamszu. To tyle tylko, że mi ten pędzel ściąga pigment. Widzicie? Mnóstwo pigmentu mi ściąga, ale go nie rozprzestrzenia. No tak. Dlatego nie lubiłam tych papierów zamszowych, bo to dla mnie było dosyć kłopotliwe.
tak wyszedł nasza wielkanocna papuga. Papier jest dziwny. Słuchajcie, czekajcie, muszę komórkę sięgnąć, bo mam tu notatki zrobione a propos tego papieru i chciałabym się z Wami podzielić za chwilę. Już Wam mówię. Dużo gorzej się rozciera kolory. Dużo gorzej. Kolory się tak jak gdyby wczepiają w ten zamsz i później się nie udaje tego w żaden sposób zdjąć z tego papieru. Więc poprawki możecie robić tylko warstwa na warstwę, warstwa na warstwę. Nie można z tego papieru zdjąć koloru ani gumką, ani paluchem, ani wycieraniem. Tym pędzelkiem troszeczkę można to ściągnąć, ale to ściąganie polega tylko na tym, że ścieracie jak gdyby wierzchnią warstwę pigmentu i to wszystko. Natomiast jak on się wczepi w te kudełki, w ten zamsz, no to takie w dotyku jest, mówiłam ja mam, jak zamszowa, jak ta welurowa podusia. To taki welur się w dotyku robi. Jak się wczepi ten pigment w ten zamsz, to koniec świata, już nic tego nie ruszy. Można to zamalować, jak gdyby zeskubać tym twardym pędzlem, zdrapać tym twardym pędzlem i później jeszcze raz namalować. Zaletą ogromną jest to, że możecie na tym papierze dawać mnóstwo warstw, jedna na drugą. Czego na zwykłym papierze niestety nie da się zrobić, ponieważ papier nie przyjmie tyle warstw. One będą spadały, kruszyły się. Oczywiście no, można robić tam, przepsikać fiksatywą, żeby to się lepiej czepiało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, no bez fiksatywy absolutnie ta ilość warstw jest diametralnie ograniczona. Natomiast tutaj możecie nakładać tych warstw naprawdę mnóstwo. To jest trudniejsze rozcieranie, powiedziałam. Trudniejsze blendowanie. Na tym papierze nie można rozcierać, blendować tak jak na zwykłym papierze. Ja to robię paluchem. To idzie błyskawicznie. To tutaj niestety nie można tego zrobić, ponieważ pigment w miejscu, w którym został położony, wczepił się w te kudełki i koniec. Już nie do ruszenia. To tylko można tak boczkiem, tak wiecie, takim ruchem delikatnym, żeby tylko przymaziać i później próbować to tym pędzlem trochę zmiękczyć. Ale to też nie do końca idzie. W momencie, kiedy stosujecie te twarde pędzle, to są te dwa twarde pędzle, to kiedy się to jak gdyby wyciąga tym pędzlem, wyskubuje z tych, rozciera ten pigment, to on po prostu ucieka. I to ucieka tak, że kolor zostaje, natomiast ta kreda kolorowa ucieka, więc to się bardzo sypie. Szkicowanie. Na tym papierze bardzo trudno coś naszkicować, słuchajcie, ponieważ on jest tak miękki, jak poduszeczka taka trochę. W związku z tym jakikolwiek nacisk ołówka może skrzywdzić, może usunąć tą delikatną warstwę tego zamszu. W związku z tym szkicowanie jest bardzo trudne. Zwykłym ołówkiem, no trudno to zrobić. Lepiej robić to węglem, mięciutkim, delikatnym, może nawet nie czarnym, tylko jakimś pastelą szarą, wiecie, taką w ołówku, delikatnie podkreślić tylko tam, co chcecie sobie zaznaczyć w tym szkicu. Bo inaczej, no to po prostu ołówek tak jakby się zapadał i zostawia takie nieładne ślady. Następna sprawa, brudzenie się. Na tym papierze bardzo łatwo ubrudzić sobie przez, nie wiem, nieopatrzne dotknięcie, nawet brudniejszą ręką. Bardzo łatwo ubrudzić sobie to, co zrobiliście do tej pory, czy chociażby tło.
dlatego że no on w sekundach czepia się ten pigment tego włosia i już dalej się nie daje tego usunąć tak łatwo. No to wtedy metoda pędzel, ściągnąć, można gumką delikatnie chlebową odbić to, żeby tego pyłu tam nie było, zdmuchnąć to i zamalować jeszcze raz. Nie wiem, ile warstw można położyć, ponieważ nie próbowałam tego. Następna sprawa, czyszczenie tego papieru, czyszczenie papieru z błędów. No, chcielibyśmy zastosować gumkę, no ale tu się okazuje, że gumka chlebowa kompletnie nie działa. Ona zbierze tylko pyłek delikatnie, ale nie zetrze Wam tego, co narysowaliście. Tam oglądałam film, gdzie dziewczyny sobie radzą ze zwykłą gumką, taką do ołówka, ale ona też nie zbierze dużo, ponieważ zerwie Wam ten meszek. Kolejna sprawa to z pozytywnych rzeczy bardzo łatwo zamalować coś, co Wam nie wyszło. Bardzo łatwo te błędy poprawić, nie poprzez ścieranie, tylko poprzez zamalowanie kolejnej warstwy. Kolejna sprawa, łatwo ubrudzić, ale też z drugiej strony można swobodnie, tak jak się pracuje, coś tam robi tymi pastelami, coś się maluje, to nie ma tego niebezpieczeństwa jak w zwykłym papierze, że się rozmazuje ręką, że w momencie, kiedy ciągniesz rękę gdzieś tam w prawo, nie, praworęczny będzie ciągnął w prawo i rozmazuje to, co namalował. Na zwykłym papierze jest to nagminne. Natomiast na tym zamszowym absolutnie coś takiego się nie zdarza, nie dzieje, ponieważ ten pigment właśnie to jest zaletą, że jak się wżarło, to już koniec. To już tam siedzi, tam gdzie go położyliście, ten pigment. Kolejna sprawa to papier jest, ja tu nie znalazłam, słuchajcie, sheets, tratatata. Zamsz, coś tam, 5 kolorów. No nie ma. Nie ma, słuchajcie, informacji o wadze tego papieru. Ja rozumiem, że to jest wierzchnia warstwa pokryta tylko tym zamszem, ponieważ z tyłu to jest normalny, zwykły papier, wygląda jak zwykły papier. I jest, słuchajcie, no taki bardzo, widać to, widzicie to? O, to jest cienizna, straszna cienizna. O, widzicie, pędzelek był nie do końca czysty, lekko brudny. Przejechałam to tylko 3 razy, żeby pyłek zebrać. Już są 3 plamki. Także trzeba bardzo uważać. No to, że jest taki, jest bardzo elastyczny, ale jest przy tym bardzo cieniutki. Nie będę próbowała go rwać, żeby sprawdzić, czy on się będzie łatwo rwał, ale następnym razem może spróbuję go przykleić do podkładki i wtedy zobaczymy, czy w ogóle taśma, co z nim robi taśma. Czy to się udaje, czy nie. Przez to, że on jest taki cieniutki, będzie nam bardzo łatwo go uszkodzić nieopatrznie. Dlatego w momencie, kiedy macie taki obrazek, macie taki rysunek, dobrze by było go przechowywać w jakiejś teczce, w której macie przekładańca takiego. Trzeba zrobić z kalki najlepiej, położyć na to kalkę i przechowywać w miejscu, w którym nie będzie światła i nie będzie pyłu żadnych i utrudniony będzie dostęp wilgoci. Natomiast ta kalka zabezpieczy ten obrazek. Co jeszcze? I wbrew temu, co mówiłam, że on jest taki mięciutki i bardzo, no będzie podatny na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast jako obrazek, który chcecie przechowywać, powiesić na ścianie, jestem pewna, że będzie obrazek bardziej trwały. Będzie mniej na niego oddziaływało światło i będzie mniej poddatny na wszelkiego rodzaju, no właśnie takie czynniki atmosferyczne. Oczywiście jak każdy pastel
To powinno być zabezpieczone pod szkłem. Każdy pastel trzeba oprawić, nie ma innego wyboru, ponieważ pastel no bardzo łatwo, tak zresztą tak samo jak akwarele, bardzo łatwo będzie reagował na wilgotność, na światło, na warunki, które wkoło ma. Nawet jeśli będzie wisiał parę lat, to będzie widać, że źle oprawiony obrazek, gdzie będzie dostęp powietrza pod szybę, to on się będzie szybciej starzał. No i to chyba wszystko. Telefon mogę odłożyć. To mogę odłożyć. Te pędzelki są bardzo dobre. Jeżeli ktoś się porywa na pastele, to warto sobie dokupić. Te 3 pędzeleczki dostałam. Ja je umyję, ponieważ po każdym tym dobrze by było umyć taki pędzelek, żeby przy następnym malowaniu nie było kolejnych plamek, tak jak przed chwilą sobie tu zrobiłam. Pracowałam tymi pastelami na tym papierze z kotełkiem. Około świąteczny, no może nieco przewrotny obrazeczek. Starałam się jak mogłam, żeby się zmieścić w konwencji jajowej. Także no, pastele są bardzo dobre. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie reakcje. Dziękuję za łapeczki, komentarze. To dzięki nim jakby ja mam chęć do dalszej pracy. Jak nie ma tych komentarzy, nie ma Waszych reakcji, to mnie się mniej chce. Nie widzę wtedy, rozumiecie, pieniądze to nie wszystko, ale jeszcze Wasze reakcje, Wasze komentarze, to, że piszecie, że rozmawiacie ze mną, to daje taką siłę, daje taki napęd, żeby chciało się chcieć. No i to wszystko. Smacznego jajeczka życzę, zdrówka, nie przejadajcie się. Do miłego, do zobaczenia, do kolejnego razu. Buziaczki i pa, 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 pa.